Hejka. Hejka. Witamy Was z Kennedy Space Center. Witamy w Miami. To jest nasz samochód. Pan był bardzo miły. Dał nam dużo lepszy samochód niż ten, co zamówiliśmy. Na pewno będzie wygodnie. Nie jest to hybrydka, ale nic. Na pewno będzie bardzo fajnie się nim jeździło. Jak Ci się podoba? Super. Jak widzicie, jest 12 w nocy, także minęły praktycznie 24 godziny od kiedy wyruszyliśmy. No i kładziemy się spać, a jutro jedziemy zwiedzać Kennedy Space Center. Trzymajcie się, cześć! Witamy z Melbourne na Florydzie. To nie to Melbourne, co w Australii, ale też jest fajnie. A to typowy hotel amerykański, czyli nie wszystko się udaje. Ale cóż, idziemy na śniadanie. Śniadanie zapewne nie będzie takie najlepsze, jakbyśmy chcieli, ale tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, podoba nam się w Ameryce to, że te śniadania po prostu są i one są wliczone w ceny, więc korzystamy, bo nie mamy czasu. To nasze ulubione batoniki. Zawsze podbieramy je na drogę z hoteli. A ten mafinek też dzisiaj wiedzie. Zaraz po bajku. Tak wygląda nasz hotel. Jest to całkiem standardowy hotel amerykański. Śniadanie miał nawet niezłe. Tam jest nasz samochód na samym końcu. Kawka jest. Można iść się pakować i w drogę. Kennedy Space Center czeka. A dzisiaj będziemy zwiedzać to. Dobra, fura zapakowana. Teraz tylko jechać, jakaś godzinka do Kennedy Space Center. No i cóż, widzimy się z Wami tam. Do zobaczenia. Dojechaliśmy. Teraz czas, żeby zapłacić za parking, bo niestety poza tym, że samo podstawowe wejście tutaj kosztuje ponad $80, to jeszcze parking kosztuje dyszkę, no więc czekamy w kolejce. Już się nie możemy doczekać, aż zobaczymy tamtą rakietę. Może wybierzemy się też w podróż na Marsa, ale póki co trzeba pójść i zwiedzać. Już widzę słynny zegar. Witamy Was z Kennedy Space Center, jednego z najważniejszych centrów kosmicznych na świecie, jednego z 10 w Stanach Zjednoczonych. To akurat zostało zbudowane w latach 60. Przede wszystkim po to, żeby wysłać człowieka na Księżyc. A za nami słynny zegar, który pokazywał odliczanie. Nie do końca wiemy, czy nadal jest w użytku, ale robi wrażenie. Nawet nas hymnem przywitali. Także chyba trzeba iść do legend. No, zobaczymy. A tak wygląda kosmiczny ogród. Czyli prawdziwe rakiety stojące na zewnątrz. Tak wygląda hymn w Ameryce. Wszyscy stoją. Wszyscy trzymają rękę na sercu. Mimo że tutaj na początku jest pięknie, jest dużo rakiet, nasze zwiedzanie zaczynamy od wycieczki autobusem. Najdalsze zakątki Kennedy Space Center.
Teraz jedziemy busikiem z Visitor Complex. Około 10 minut mamy przejazd do Apollo Saturn V Center. I będziemy zwiedzać ten kompleks. Teraz oglądamy. Centrum Kosmiczne Kennedy'ego na Florydzie mieści Vehicle Assembly Building, czyli VAB. Jest to największy jednopiętrowy budynek na świecie. Ta kultowa konstrukcja została pierwotnie zbudowana jako platforma do pionowego montażu pojazdów kosmicznych Apollo Saturn V. It's so huge that the Roman Colosseum would fit on the roof with room to spare for a parking lot. By volume, the VAB can fit 3.5 Empire State Buildings, and it would take 250 billion ping pong balls to fill it. And sand that can support all the weight. And then once we're there, we'll drop it all off. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Is a potential habitat. Idziemy po Księżycu w autobusie. No to za nami jest Apollo Saturn V Center, które będziemy zwiedzać w środku za chwilkę. Próbujemy się do niego dostać, ale nie bardzo wiemy, gdzie się drzwi otwierają, więc na razie stoimy na zewnątrz. Jesteśmy też w ogrodzie, gdzie są rozpisane wszystkie misje Apollo i jest słynna rzeźba zdobywców pierwszych Księżyca, czyli misji Apollo 11. Czekamy, aż Sławosz będzie miał takie rzeczy w Polsce za swoje osiągnięcia. Przed nami dwa miejsca startu rakiet kosmicznych. To jest miejsce 39A, z którego startuje słynna rakieta SpaceX, a tutaj jest miejsce 39B. Chodź. Dobra, wchodzimy do środka. Jakbyście chcieli wiedzieć, to jest prawdziwa rakieta, nie żadna replika. Ona naprawdę była w kosmosie. Spójrzcie, jaka wielka jest ta rakieta. Jest po prostu olbrzymia. Ciężko sobie to wyobrazić. Zdjęcia tego nie oddają. Widzimy właśnie rakietę Saturn V i to, co najbardziej nas tutaj zdziwiło, to to, że ta ogromna rakieta, szliśmy wzdłuż niej przez 2 minuty, żeby dojść do końca, jest tylko po to, żeby wynieść kapsułę i żeby ta kapsuła później wróciła na Ziemię, a jest taka mała. Przed nami łazik księżycowy razem ze słynną flagą zamontowaną na Księżycu. Już wszyscy wiemy, że to było kręcone w Hollywood przez Olivera Stone'a. Prawda? Nawet muzyka dramatyczna się włączyła. Naprawdę zdumiewające. Tak wygląda ta kapsuła. Zaraz postaram się do niej wejść. Zaraz Gabi do niej wejdzie. Ja się zawsze księgę zmieszczę. No to dajesz. Literally looks like... Byśmy się zmieścili, ale to jest exit only. Znaleźliśmy wejście, postaramy się wejść do kapsuły. Nie chcę się chwalić, ale jako Uznański będę pierwszy w kapsule niż brat astronauta. Wchodzimy. No i tak wygląda życie w kapsule. Guziczków. Tutaj mamy piękne łaziki księżycowe, z których korzystali podczas swoich misji Apollo tutejsi astronauci. A jakbyście się interesowali albo byli ciekawi, to tak wygląda Księżyc. No i skafandry kosmiczne. Trzeba przyznać, że kiedyś nie wyglądały one zbyt bezpiecznie. Chociaż pewnie w tamtych czasach to był szczyt technologii.
Zbliżamy się do kapsuły Apollo 14. Naprawdę w środku wygód nie było. Takie coś poleciało w kosmos i jeszcze wróciło. Dobra, teraz przyszedł czas, żeby dotknąć Księżyca. Prawdziwa skała księżycowa i można jej dotknąć. Super. Tak będzie siedział Sławosz w rakiecie. A tu się można przebrać w strój astronauty i zrobić sobie zdjęcia. I poczuć się jak prawdziwy astronauta. No i oczywiście gift shop w stylu kosmicznym. O, MTV. Idziemy zobaczyć, czy coś kupimy. Ja chcę magnesik, kochanie. Jest approved. Idziemy szukać magnesiku. Dobra, magnesiki mnie na razie nie zachwycają. Szukamy w innym sklepie. Znaleźliśmy magnes idealny dla szwagra. Rocket Scientist. Kochanie, jak Ci się podobał Saturn 5? Bardzo mi się podobał. Powiem szczerze, że nie zdawałem sobie sprawy, jak ogromna była to rakieta. Ale tutaj w ogóle jest bardzo dużo wystaw, bardzo dużo rzeczy, więc naprawdę warto tutaj podjechać. To jest 10 minut autobusem, a można tu spędzić pół dnia. Także w ogóle wydaje mi się już teraz po zwiedzeniu pierwszych rzeczy, że nie zobaczymy wszystkiego w ciągu jednego dnia. Czekamy na nasz busik. Jadąc tutaj, polecamy zajmować miejsce z prawej strony. My ostatnio niestety wsiedliśmy ostatni do autobusu i nie mieliśmy już wyboru, ale teraz może nam się uda wybrać odpowiednią stronę, czyli lewą wracając. NASA is freed up to focus on deep space missions. Mają rozmach. As a collective, we're together. Weszliśmy właśnie do budynku nazwanego Atlantis. Mamy nadzieję, że zobaczymy słynny prom, który tutaj gdzieś powinien być. Na zewnątrz widać cały sprzęt, który jest potrzebny do wynoszenia go w przestrzeń kosmiczną, a teraz szukamy promu. Przed Wami prom Atlantis. Natural satellites or whatever it was. Jeśli myślicie, że z góry jest duży, to z dołu naprawdę wygląda niesamowicie. Those are bigger engines. That's what makes it go up. So the question would be for sure. Lecimy. Idziemy teraz do symulatora lotów. Spróbować, jak Sławosz będzie się czuł, jak będzie startował w kosmos. Jest strasznie dużo schodów. Nie ma wyjścia, idziemy startować rakietą. Zobaczymy, jakie to uczucie. You're getting a lot of power from those main engines, but you're going to need even more to get to orbit. Teraz będziemy wchodzić do środka. Kochanie, dziękuję, że robisz to dla mnie. Jesteśmy w symulatorze? Czekamy. Pełna experience i tylko jedna osoba się stresuje. Kochanie, i jak? Przeżyłem. Powiem szczerze, że trochę się martwiłem, bo nie jestem zwolennikiem rollercoasterów, ale jakoś się udało. Naprawdę fajnie, warto wziąć udział w czymś takim.
Mamy też astrowana dla naszych astronautów. Właśnie takie busiki wożą ich na miejsce startu. Wyszliśmy właśnie z budynku pawilonu Atlantis. Bardzo fajne doświadczenie, świetny budynek. Najpierw fajny film 12-minutowy, gdzie rzeczywiście to doświadczenie odnośnie promów kosmicznych było niesamowite. Później zwiedzaliśmy sam prom Atlantis, widzieliśmy i prom, i wszystkie rzeczy dookoła, włącznie z teleskopem Hubble'a, a na końcu przeżyliśmy Space Shuttle Experience, który był niesamowity, taki troszeczkę roller coaster w budynku. My polecamy, lecimy dalej. Gdzie idziemy teraz? Idziemy do Gateway. I co idziemy tam oglądać? Kolejne rakiety. Nie zawiodłam się. Kolejne wielkoludy. A to Falcon filmu SpaceX. A tam mój mąż schodzi. To, co Gabriela lubi najbardziej? Sklepy. Aha, jaki magnesik będziemy brali? Znalazłam magnesik na lodówkę z astronautą. Bierzemy. To jest. Z tego tutaj dużo, to jest największy na świecie sklep. Za mną znajdują się wskazówki, które wskazują położenie rzeczy znajdujących się w kosmosie i planet, na przykład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czy Marsa, Proxima Centauri. Zmieniają się i odwracają. Pokazują to w czasie rzeczywistym. Przed nami rakieta Saturn 1B. Jak widzicie, podobnie jak Saturn 5, całkiem wielki. Kilka najważniejszych informacji: 68 metrów długości, 6,5 średnicy, także rzeczywiście całkiem spore. A tutaj mamy cały ogród w pełnej okazałości i Gabriela kieruje się do kolejnej rakiety. Silnik rakiety Apollo, prawie 6 metrów wysokości. Teraz wiadomo, skąd ta moc, żeby wynieść rakietę w kosmos. A tutaj jeszcze rakieta Atlas. Też jedna z większych. Jeszcze tu wrócimy. Na start może rakiety, więc nagramy więcej. Wizytą w ogrodzie rakiet kończymy naszą wycieczkę. Tutaj też zaczynaliśmy dzisiaj rano. Objechaliśmy całość, zobaczyliśmy mniej więcej wszystko, ale nie ukrywajmy, robiliśmy to raczej po łebkach, bo nie mieliśmy czasu, żeby wszystko dokładnie zwiedzić. Tutaj też jest dość dużo czekania na niektóre atrakcje. Sam ogród rakiet robi niesamowite wrażenie, ponieważ te rakiety nie dość, że są prawdziwe, to jeszcze naprawdę ogromne. Można tutaj zobaczyć rakietę Merkury, rakietę Saturn, także naprawdę bardzo polecamy, żeby to miejsce też odwiedzić. No a teraz co? Będziemy się powoli kierować dalej na północ. Żegnając się z Kennedy Space Center, chciałam jeszcze pokazać, że zakupiłam takie oto lody, które zaraz będziemy testować. Kennedy Space Center, dzięki wielkie za niesamowite i niezapomniane wrażenia. Może jeszcze kiedyś się zobaczymy. Tymczasem trzymajcie się, cześć.